no my wszystko robimy, żeby dziecko nam zaufało, tak? Żeby dziecko jakby miało tą łatwość przyjścia i powiedzenia nam nawet o trudnych sprawach. Część pielęgniarek, która przyszła do nas do pracy, zrezygnowała po tygodniu, po miesiącu, nie dając sobie emocjonalnie rady. Nie można jakby zastępować rodziców, nie można, może brzydko nazwę, ciociować, tak? Przytulać to dziecko, czy w jakikolwiek inny sposób jakby no, skracać ten dystans. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Jestem tu jeszcze. Dziś porozmawiamy o pierwszej linii frontu, o tych, które w dużej mierze jako pierwsze dowiadują się o próbach samobójczych i ratują nasze dzieci. Moim i Państwa gościem jest pani Aneta Szymańska, kierownik zespołu pielęgniarskiego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam opowiedzieć o Pani doświadczeniu zawodowym. Skąd w ogóle pomysł, żeby pracować w szpitalu psychiatrycznym z młodzieżą? Jestem pielęgniarką od 28 lat. Wcześniej pracowałam również z dziećmi, chwilę z dorosłymi, natomiast te dzieci gdzieś tam mi chodziły po głowie, no i trafiłam na ten oddział i to był, no jakoś dobrze się tam odnajduję, to był strzał w dziesiątkę. Lubię pracę z dziećmi. Czy często spotyka się Pani z dziećmi w kryzysie suicydalnym? Czy to jest tak, że właśnie dzieci w szpitalu psychiatrycznym są po próbach albo myślą o samobójstwie? Tak, bardzo często, prawie codziennie. Mamy dużo dzieci, które są do nas przyjęte na oddział po próbach samobójczych. Dużo ma myśli rezygnacyjne, część tylko myśli, a część już wykonała jakiś krok, żeby jakby zakończyć swoje życie. Z czym się Państwo najczęściej spotykają? Jakiego to są typu próby? Bardzo dużo jest samookaleczeń w różnych miejscach i różne to są okaleczenia. Jedne to są tylko delikatne zadrapania, inne są głębokie rany, które wymagają interwencji chirurgicznej, ale też przychodzą do nas dzieci po zatruciu lekami, po próbach skoku z wysokości, czy po próbach, nie wiem, wskoczenia pod pociąg, czy pod samochód. Czy prawdą jest, że coraz młodsze dzieci trafiają na oddział? Tak. Jakby ta tendencja, może nie wszystkie dotyczy prób samobójczych, ale jakby tendencja w psychiatrii jest taka, że te dzieci są coraz młodsze. A czy te próby podejmowane są po to, żeby faktycznie odebrać sobie życie, czy zwrócić na siebie uwagę? Myślę, że to jest chyba taki krzyk rozpaczy i dojście do tak zwanego muru. I te dzieci nie widzą już innej jakby drogi i nie mają w swoim środowisku kogoś dorosłego, kto by ich wysłuchał, kto by im pomógł. I to jest no, taka próba zwrócenia uwagi, ale nie jakaś taka no, egoistyczna, tak? Tylko po prostu te dzieci szukają jakiegoś rozwiązania swoich problemów. A z czym się najczęściej spotykają? Bo przed nagraniem rozmawiałyśmy o tym, że są takie, w dużej mierze, upraszczając oczywiście, że są takie dwa profile dzieci, z którymi mają Państwo do czynienia. Tak, no zwykle to jest jakieś konflikty okołorozwodowe rodziców, uzależnienia w domu bądź przemoc, a drugim taką drogą to jest hejt w internecie, w szkole, no jakieś próby zastraszania, czasami też są dzieci po molestowaniach seksualnych. Czy pamięta Pani najmłodsze dziecko, które zostało przyjęte na oddział? Tak, pamiętam, 8-latka, który stał na barierce balkonu na 5. piętrze, aczkolwiek nie jest to jakby taka grupa dzieci, to jest wyjątkowy przypadek. Zwykle dzieci po próbach samobójczych trafiają do nas powyżej 12 roku życia. Czy trzeba mieć skierowanie, aby trafić na oddział w szpitalu psychiatrycznym? Nie. Jest 3 szpitale dla dzieci, ja mówię o dzieciach do 14 roku życia w Warszawie, które prowadzą zamiennie ostre dyżury. To są 24-godzinne dyżury, na których jest lekarz i można przyjechać, jeśli dziecko
zgłasza jakieś problemy poważne, tak, grozi samobójstwem, można przyjechać i bez skierowania być skonsultowanym przez lekarza i to lekarz już podejmuje decyzję, czy dziecko musi być przyjęte na oddział, czy jednak nie. A jak wygląda przyjęcie na oddział w Państwa szpitalu? Do nas przyjeżdżają dzieci albo z rodzicami, albo przyjeżdżają po jakiejś interwencji, tak, zespołu ratownictwa medycznego, jak i w asyście policji. Pierwszy kontakt oczywiście z pielęgniarką na izbie przyjęć, która pierwszy taki wywiad przeprowadza, kieruje do lekarza, tak, zakłada całą dokumentację. Do nas dzieci już trafiają na oddział po konsultacji, po decyzji lekarza o przyjęciu na oddział. No i u nas znowu dzieci się spotykają po raz pierwszy z pielęgniarką, z opiekunem medycznym. Różnie dzieci reagują, tak? Jedne Chcą tam być? chcą tam być, widzą jakąś taką lampkę nadziei na pomoc. Inne są wystraszone, płaczą, nie chcą się rozstawać z rodzicami. Także no różnie to przebiega. Bo rodzic może być na oddziale, czy jak to wygląda? Rodzic to po uzgodnieniu z lekarzem, tak? W takich wyjątkowych przypadkach, ponieważ my mamy też ograniczone jakby możliwości lokalowe, tak? Żeby rodzic był przez cały czas z dzieckiem, ale zdarza się, że rodzic jest z dzieckiem u nas w szpitalu. Jeśli nie, no to może odwiedzać tak codziennie. Podejrzewam, że zespół w szpitalu psychiatrycznym jest przygotowany do pracy z dziećmi, ale też z rodziną w kryzysie suicydalnym, bo to nie jest kwestia tylko dziecka, który często jest wypadkowym różnych sytuacji domowych czy też szkolnych. Tak. No u nas mamy to szczęście, że mamy dość duży zespół. Tak lekarzy, jak i psychologów, ale też personel średni. Mamy dużo pielęgniarek, opiekunów medycznych i to są przeszkoleni ludzie do pracy z takimi dziećmi. My mamy spotkania, oprócz takich szkoleń, wiadomo, takich instytucjonalnych, mamy też takie spotkania z naszą panią ordynator cykliczne, na których jakby pani ordynator nam przedstawia temat, który interesuje jakby najbardziej, ale też to jest taka mini superwizja, na której możemy porozmawiać o problemach, o swoich emocjach. No właśnie, bo to nie jest tak, że po personelu to, brzydko mówiąc, spływa to, co się wydarza na oddziale, tylko też Państwo potrzebują wsparcia w tej codziennej pracy, prawda? Tak. No to jest praca dla wyjątkowych ludzi. Ponieważ obciążenie psychiczne po takim dyżurze jest bardzo duże. Nie da się wyjść i zamknąć za sobą drzwi. No, gdzieś tam się myśli o tych dzieciach, a często te dzieci mają tak bardzo skomplikowaną sytuację rodzinną, że no, człowiek czuje się bezradny, tak? I gdzieś tam te myśli krążą dookoła tych pacjentów. Czy zespół szpitalny ma możliwości, żeby pracować z całą rodziną, czy to się tylko skupia na dziecku, które jest pod Państwa opieką? My pracujemy w trybie ostrodyżurowym. My nie prowadzimy długotrwałych terapii. My mamy za zadanie tu i teraz pomóc dziecku, rodzinie i wskazać im drogę, którą powinien kroczyć, tak? Mamy tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o rodzinę, to mamy kontakt lekarza, psychologa, konsultację rodzinną, natomiast no, głównie skupiamy się na dziecku. Ale prowadzą też Państwo warsztaty? Prowadzimy, może nie są to warsztaty, tylko spotkania dla rodziców. To są cykliczne spotkania, kilka razy w roku. Są na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum zawsze daty podane. To jest cykl 10 spotkań, zawsze we wtorki od 18 do 20. To są dla wszystkich chętnych, dla rodziców, dla nauczycieli, dla psychologów, dla dziadków, dla wszystkich, którzy ciekawi ten temat. To są takie spotkania, na które się nie trzeba zapisywać, nie trzeba się jakoś mówić o tym, dlaczego się przyszło. To są spotkania z psychologami, z lekarzami. Czasem jest jakiś moment po spotkaniu na to, żeby z lekarzem czy z psychologiem zamienić parę słów, gdzieś tam uzyskać jakąś poradę. Nie trzeba wcześniej dzwonić i mówić, że się przyjedzie, po prostu
trzeba Co się przyjechać. odbywa na tych spotkaniach? O czym edukujecie? Edukujemy. To jest już kolejna edycja, więc mamy już takie tematy, na które w poprzednich edycjach było jakby największe zainteresowanie osób. To są prezentacje, ale też po prostu rozmowa, tak? I odpowiadanie na pytania tych, którzy przyjdą na te spotkania. Wiem też, że dużą pomocą dla rodzin w kryzysie jest uświadomienie sobie, że nie są jedyni w tym całym procesie, z tym nierzadko nazywanym nieszczęściem, nie? Że jest więcej takich rodzin, więcej takich przypadków i spojrzenie na to z tej perspektywy też bardzo pomaga. No myślę, że na pewno, tak jak wszędzie, tak? Człowiek, który ma jakiś problem, jak spotka drugiego z podobnym problemem, to zawsze jest w stanie wymienić się jakimiś doświadczeniami, a czasami jak się wypowie coś głośno, to samemu się przychodzą jakieś rozwiązania do głowy. A jak się rozmawia z dzieckiem w kryzysie suicydalnym? Co Wy jako zespół pielęgniarski, ale też cały personel szpitala może i jak się komunikować w tej sytuacji? Znaczy, myślę, że nie można stygmatyzować. To są dziecko, każde takie, które przychodzi do szpitala. Więc naszą rolą pielęgniarek jest zdobycie jak największego zaufania. Naszą rolą jest, żeby dziecko poczuło się u nas w miarę bezpiecznie, bo to jest stresująca sytuacja, a my jako pielęgniarki musimy przeprowadzić szereg różnych czynności, które nie zawsze dla dziecka są przyjemne. Tak? Mówię o pomiarach, o sprawdzaniu czystości skóry, tak? O opisywaniu właśnie tych na przykład samookaleczeń, tak? Jak dziecko przyjeżdża. Więc naszą rolą jest nawiązanie jakiejkolwiek rozmowy, tak? Zwykle to są pytania o to, do której klasy chodzi, co lubi. My nie pytamy o przyczyny przyjścia do szpitala, to zostawiamy lekarzom, psychologom. My informujemy dziecko, że może do nas przyjść, jeśli będzie miał jakikolwiek problem, że może się do nas zwrócić jakby z każdą jakąś potrzebą. My spróbujemy to rozwiązać. No, oczywiście omawiamy zasady panujące w oddziale. Czasami te dzieci są bardzo głodne, spragnione, więc jakaś kanapka, herbata, tak? Pokazujemy salę. No, pokazujemy w ogóle topografię oddziału, żeby to dziecko czuło się w miarę komfortowo. Jak długo dzieci pozostają na oddziale? Różnie. Średni taki pobyt to jest około 19-20 dni, ale to jest bardzo indywidualne, to zależy od tego, kiedy to dziecko osiągnie taki spokój, że można zacząć z nim pracować. Ten pierwszy moment, kiedy to dziecko jest jakby w takim lęku, w nowym miejscu, musi się zaadoptować. To nie jest jakby czas na to, żeby wdrażać jakąś taką terapię, tak? My czekamy, powoli wdrażamy to dziecko, też w zależności od tego, czy badania jakieś musi mieć wykonane, więc to jest bardzo, bardzo różnie. Czy dzieci zawsze ze szpitala wracają do domu? Nie. Czasami wracają decyzją sądu do placówek, pod opiekę innych osób, tak? A czy przewozicie też do innych szpitali, jeżeli jest potrzebna bardziej zaawansowana medyczna pomoc? Jeśli chodzi o pomoc somatyczną, tak. Jeśli psychiatrycznie, to my się tym zajmujemy od początku do końca. Czy są takie tematy, o których się z dziećmi nie rozmawia na oddziale? Czy są jakieś takie, czy Wy jako zespół macie na przykład takie odgórne wytyczne, albo z praktyki wiecie, że lepiej pewnych tematów na przykład nie poruszać? Raczej nie. Jakby nie mamy tego odgórnie ustalone. Każdy, kto trochę pracuje na oddziale, wie, o czym może z dzieckiem rozmawiać, jakich tematów nie poruszać. Praca pielęgniarki na oddziale psychiatrycznym, szczególnie właśnie na ostrym oddziale, głównie wiąże się z obserwacją, z przewidywaniem tego, co dziecko może zrobić, tak? My musimy mieć taki trochę szósty zmysł, żeby trochę wyczuć to dziecko. Aczkolwiek te dzieci bardzo chętnie z nami podejmują rozmowę i czasami same przychodzą i opowiadają o czymś. Wtedy my
nie komentujemy, tylko wysłuchamy to dziecko i no, dajemy takie wsparcie. Mam też takie poczucie, że to właśnie wasz zespół jest tym, który wysłucha w końcu, to dziecko będzie wysłuchane. Tak, natomiast jeśli to są informacje, które mogą pomóc w leczeniu, to oczywiście my przekazujemy to lekarzowi prowadzącemu czy psychologom, tak? Nakłaniamy dziecko do rozmowy z tymi właśnie osobami. My jesteśmy jakby tylko takim pośrednikiem i takim pierwszym schodkiem, tak? W tej całej Ale to w takim razie od was zależy, co się dalej z tym dzieckiem zadzieje, jakiej pomocy udzielić, do którego specjalisty dalej go pokierować. U nas każde dziecko ma swojego lekarza prowadzącego i psychologa na oddziale przez cały czas pobytu i to oni się głównie zajmują jakby taką pracą z tym dzieckiem. My jesteśmy bardziej od obserwacji i takich czynności pielęgnacyjnych. Czy dzieci na oddziale próbują ponownie popełnić samobójstwo? Czasami tak. Czasami to jest takie bardzo ogólnie rozumiana próba, tak? Bo ktoś mógłby powiedzieć, zadrapanie się paznokciem po ręku, no to przecież się nic dziecku nie stanie. Ale jeśli dziecko mówi, że to była próba, to my musimy mu uwierzyć, że to była próba. I co dalej? Jaka jest procedura postępowania z takim pacjentem? No to już w tym momencie wkracza lekarz, psycholog. No jakby to oni podejmują decyzję, my musimy bardziej, jakby taką mieć wzmożoną czujność, jeśli chodzi o to dziecko, bardziej przyglądać się, gdzie przebywa, tak, co jakiś czas, krótki, powiedzmy 15 minut, musimy na to dziecko spojrzeć, w którym miejscu oddziału jest, co robi, no żeby właśnie zapobiegać, tak. Czy sale pacjentów są zamykane? Jak możecie zobaczyć właśnie, co są dziecko monitorowane. robi? Wszystkie sale pacjentów są monitorowane. To jest stały nadzór? To jest stały nadzór. My mamy w dyżurce pielęgniarek monitor, na którym mamy jakby wszystkie sale. Czy trzeba mieć skierowanie, aby zostać przyjętym na oddział? Nie. Znaczy można mieć skierowanie, wtedy jest dziecko ustawione w kolejce i przyjęte na oddział planowo, ale można przyjechać na ostry dyżur i po konsultacji lekarza na izbie przyjęć, to już jego decyzją jest dziecko przyjmowane na oddział. A z takich formalnych kwestii, czy przyjmujecie dzieci tylko z Mazowsza, czy z innych województw też mogą tutaj przyjeżdżać rodzice z dziećmi? Głównie z Mazowsza, ale zdarzają nam się dzieci z całej Polski. Jak jest nasilony taki ilość dzieci, więcej jesienią, tak, wiosną, to czasami mamy telefony, czy przyjmiemy z innego miejsca w kraju. Czyli są takie okresy, że jest bardziej wzmożony potrzeba pomocy? Tak. Jest, no mniej więcej my tak obserwujemy, że jest to wiosna i jesień, kiedy tych prób jest więcej. Wakacje zwykle są takim spokojniejszym czasem? Spokojniejszym czasem. A wie Pani, z czego to może wynikać? Czy faktycznie ten na przykład lęk przed szkołą jest takim momentem, który jest kryzysowy dla dziecka? Czasami dzieci to mówią, tak? Szczególnie jeśli miały doświadczenia przemocy w szkole, boją się wrócić po wakacjach do tej szkoły. Wracają i z nadzieją, że może coś się zmieni, ale później te trudności, bo też no, sporo dzieci po prostu nie nadąża z programem, jeśli nie ma wsparcia jeszcze w domu wśród rodziców, to sobie nie radzą, mają problem z brakiem koncentracji, z nadmiarem tego, co się dzieje, z hałasem. Często to są dzieci na przykład w spektrum, tak, które wymagają trochę takiego indywidualnego podejścia. Więc no wiosną, no to wiadomo, że to jest zaraz koniec roku, różnie się to układa w ocenach. To są też jakieś zawiedzione miłości. Aczkolwiek tego jest mniej, tak? A z czym się Państwo spotykają w takim pierwszym kontakcie? Co widać na twarzy dziecka, które jest przyjęte na oddział? Smutek. To są dzieci, które są skulone, które nie patrzą na nas, które patrzą w podłogę bądź na swoje ręce. To jest taki
takie małe skulona kulka, która ma wypisane to cierpienie, smutek na twarzy. Czasami jest to, tak jak wcześniej mówiłam, taki trochę błysk nadziei, że coś może się zmienić. A jest też poczucie wstydu? Wstydzą się tego, co próbowały zrobić, czy nie? Raczej nie. Raczej w momencie, część dzieci, w momencie, kiedy przekracza nasz oddział, to mówią tak, po co to robiłam, teraz będę tu zamknięta. Ale za chwilę jakby tak przychodzi taka refleksja, że no a może to coś zmieni, tak? Czy się zmienia? Mają Państwo kontakt z rodzinami po wyjściu ze szpitala? Część dzieci do nas wraca. Niestety. Mimo opieki w ambulatorium, część dzieci do nas wraca albo z tych samych powodów, albo z trochę innych, więc no różnie to się układa. Część rodzin faktycznie przeżywa takie obudzenie i zaczynają z tymi dziećmi rozmawiać, pracować, słuchać. To, co jest najważniejsze, bo wiele tych dzieci nie wymaga nie wiadomo czego. Wymaga tego, żeby ten rodzic był, żeby ten rodzic wysłuchał, żeby ten rodzic przytulił, żeby porozmawiał o tym, na przykład jak minął dzień. I nie wystarczy tego załatwić nowym iPhone'em czy super spodniami. No niestety nie. Co robi zespół pielęgniarski, gdy widzi u dziecka samookaleczenia? Podejrzewam, że w pierwszym kontakcie musicie zabezpieczyć ranę. Ale... Zabezpieczamy ranę, opisujemy to oczywiście dokładnie. Jeśli dziecko nam powie, czy odda przedmiot, którym się okaleczyło, aczkolwiek no, u nas w oddziale mamy dość rygorystyczny jakby taki spis rzeczy, które dziecko może mieć ze sobą, więc najczęściej to są jakieś okaleczenia albo zrobione paznokciem, albo jakąś na przykład, nie wiem, zszywką. Gdzieś ktoś miał w krzyżówkach, czy gdzieś zostało to przeoczone. No, zabezpieczamy, powiadamiamy lekarza, albo prowadzącego, albo w weekendy dyżurnego, który z dzieckiem rozmawia i jakby wdraża inne zalecenia. Czy dziecko na oddziale jest tylko prowadzone farmakologicznie? Nie. Są grupy terapeutyczne, są spotkania z psychologiem, są rozmowy z lekarzem. Dzieci też już tak nieformalnie, tak? Nie w grupach przydzielonych, korzystają z zajęć na sali terapii zajęciowej, na sali takiej cichej terapii, mają lekcje, też wychodzą, które już jakby ze wskazań medycznych wychodzą na boisko, na jakieś zajęcia komputerowe, więc tych jakby działań jest nawet leczymy przez zabawę. A czy dzieci na oddziale mają lekcje, jeżeli to są dzieci szkolne? Tak, mają. U nas w oddziale nauczyciele przychodzą, mamy sale lekcyjne, dzieci uczęszczają na lekcje. Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni do pracy z dziećmi właśnie szpitalnymi. No i czasami nawet zdają egzaminy ósmoklasisty. A kto dba o przeszkolenie tych nauczycieli? Czy to szpital w ramach właśnie współpracy z nimi jest odpowiedzialny za przygotowanie do pracy z tą konkretną młodzieżą? Mamy zespół szkół przyszpitalnych, którzy stamtąd przychodzą nauczyciele. Mamy też szkołę. Inne oddziały wysyłają dzieci do szkoły na lekcje. Do nas przychodzą nauczyciele do dzieci. Jak Pani jako szefowa całego zespołu wspiera swój personel w tej codziennej walce? Jestem dostępna pod telefonem, jestem dostępna, jeśli ktoś by chciał porozmawiać. Staram się układać grafik tak, żeby był ten moment na odpoczynek. Jakby dostosowuję się do też planów moich pracowników, tak żeby no i stwarzam taką atmosferę, żeby im się po prostu dobrze pracowało, żeby to były też dla nich takie przyjazne warunki, tak? Koleżeńskie można powiedzieć. Też jestem takim łącznikiem między zespołem lekarsko-psychologicznym, ANIMI, przekazuję informacje z różnych spotkań, tak, z omawiania jakby poszczególnych pacjentów,
najważniejsze rzeczy, które dotyczą zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego, przekazuję właśnie do dyżurki. A jak wygląda ta współpraca właśnie na linii pielęgniarka, lekarz, psycholog, terapeuta? My mamy bardzo duży zespół, tak? Mamy tak psychologów, jak i lekarzy, mamy rezydentów, mamy stażystów, mamy też stażystów pielęgniarstwa, więc tych ludzi jest dość dużo. Natomiast nie wiem, no ja mam takie wrażenie, że u nas pracują wyjątkowi ludzie, bo nam się dość dobrze jakby pracuje. No wiadomo, że jak w każdym zespole są różne sytuacje, ale no, większość czasu jest to taka dość fajna atmosfera, gdzieś mamy to poczucie, że jesteśmy zespołem, że możemy na siebie liczyć i że jesteśmy tutaj z powodu dla tych dzieci. Tak. Czyli jest taka praca zespołowa, żeby Jest tworzyć praca, ten system tak, wsparcia tak. dla dzieci, które często go nie mają, nie? Tak. I tutaj zastanawiam się, bo to chyba nie na waszym przykładzie, że te pielęgniarki nie są personelem, nie wiem, drugiej kategorii, albo jakoś gorzej traktowane. No, Odeszliśmy chyba już od tego mitu, tak. nie? Że pan doktor jest wysoko, a cały personel pielęgniarka jest tą, która wykonuje polecenia lekarza. Nie, no u nas jakby pielęgniarki, tak jak mówiłam, no u nas takich czynności pielęgniarskich typowo jest dość mało. Natomiast no, u nas głównie praca polega na obserwacji, na skupieniu się na zachowaniu dziecka. Czasami są takie dyżury, że pielęgniarka musi pograć w UNO, czy jakieś różne gry. Ale to też jest kwestia budowania relacji, Bo nie? to jest budowanie relacji. Czasami przy tej grze planszowej, czy przy układaniu puzli możemy więcej informacji dziecko nam powie, niż w takiej formalnej rozmowie, tak? Czy ciężko dziecku zaufać? I też z poziomu personelu, że wy wiecie, że poprawia się temu dziecku, a nie na przykład manipuluje sytuacją, ale też, żeby dziecko zaufało personelowi. No my wszystko robimy, żeby dziecko nam zaufało, tak? Żeby dziecko jakby miało tą łatwość przyjścia i powiedzenia nam nawet o trudnych sprawach. My nie oceniamy dzieci, tak? My, tak jak w raportach, przedstawiamy daną sytuację i no jakby wspólnie zastanawiamy się, co mogło dziecko skłonić do takiej czy do innej reakcji. Natomiast jakby nie odgórnie nie staramy się dzieci jakoś tak kategoryzować. A co powiedziałaby Pani pielęgniarkom, które po raz pierwszy spotkają się z dzieckiem po próbie samobójczej? Bo podejrzewam, że to nie jest łatwa sytuacja. To nie jest łatwa sytuacja. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim być szczerym wobec tego dziecka. Zacząć rozmowę nie pytając o powody, o przyczyny, o metody. Nie zwracać uwagi na to, co się wydarzyło. Po prostu zacząć budować relacje. To jest trudne dla osoby, tak? Część pielęgniarek, która przyszła do nas do pracy, zrezygnowała po tygodniu, po miesiącu, nie dając sobie emocjonalnie rady. Więc tutaj no, te predyspozycje no, trzeba mieć. Przede wszystkim nie można skracać dystansu, nie można jakby zastępować rodziców, nie można, może brzydko nazwę, ciociować, tak? Przytulać to dziecko, czy w jakikolwiek inny sposób jakby no, skracać ten dystans. Jest personel, jest pacjent i to dziecko, bo czasami te dzieci też tego nie potrzebują, nie chcą tego, ale boją się przeciwstawić, tak? Więc tutaj no, trzeba zachować taki zdrowy umiar w tych kontaktach z tym dzieckiem. A jeszcze zapytam o takie sytuacje związane z molestowaniem dzieci. Jeżeli wiecie, że to w domu wydarzyła się krzywda dziecku, bądź w tym najbliższym otoczeniu, czy nawet doszło do gwałtu, czy i jak działa współpraca z policją bądź prokuratorem? No my jesteśmy zobligowani prawem, żeby zgłosić. Każda osoba, która uzyska taką informację od pacjenta, musi to zgłosić. To są już jakby procedury, które musimy zastosować. Mamy też w szpitalu pełnomocnika do spraw nieletnich, który też zajmuje się
tym, co się wydarzyło, tak? Czy jest coś, na co mogłaby Pani uwrażliwić rodziców, na co powinni zwracać uwagę w zachowaniu dziecka, które może świadczyć o tym, że potrzebuje pomocy? Słuchać, rozmawiać, nawet jeśli dziecko, bo są takie fizjologiczne momenty w życiu, kiedy dziecko mówi, a tam pójdę się zabiję, prawda? Natomiast jakby trzeba o tym rozmawiać, trzeba być takim wrażliwym na to, co mówi dziecko, bo czasami dziecko wprost nie powie tego, ale my widzimy zmianę zachowania, że się dziecko izoluje, tak, dopytywać o co chodzi, dlaczego nie masz kolegów, dlaczego się izolujesz, dlaczego nie wychodzisz, dlaczego, bo czasami to są problemy, które dzieci przerastają i nie widzą jakby wyjścia z tej sytuacji, a dla nas dorosłych to nie jest aż takie, tak, my znajdujemy od razu kilka rozwiązań, prawda? Więc jakby słuchać, pytać, ale też no jakby bez przesady, nie wypytywać, tak? Ale słuchać i pytać i być uważnym po prostu na to dziecko. Też na zakończenie chciałabym porozmawiać o takich stereotypach krążących wokół właśnie szpitali psychiatrycznych, że tam nie trafiają psychole, że to nie są do końca zaburzone dzieci, i że to nie jest ostateczność, prawda, ten szpital? Tak, czasami to jest, te dzieci są normalne, takie jak my spotykamy na ulicy, prawda? To nie są dzieci z filmów. To są dzieci, które wymagają pomocy tu i teraz. To są dzieci, które wymagają diagnozy, bo ta diagnoza może ułatwić im życie w szkole, w domu, wśród rówieśników. Coraz więcej się mówi, tak, o różnych problemach dzieci, czy w spektrum autyzmu, czy przy ADHD, prawda, że tak naprawdę niewielkie zmiany mogą bardzo jakby wprowadzić taki ład w ich życie. Tutaj u nas na oddziale no, z różnymi się spotykamy sytuacjami, ale to są normalne dzieci, rodzice, którzy przychodzą w odwiedziny, tak, bo to też krąży taki mit, że do szpitala to nie można przychodzić. No my ze względów lokalowych nie możemy jakoś mieć dużej grupy odwiedzających, ponieważ nie mamy takiego miejsca, w którym się mogą rodzice spotykać z dziećmi, tylko to się dzieje na stołówce, więc wchodzą opiekunowie prawni i rodzice do tych dzieci, ale dzięki fundacji, z którą współpracujemy i Pójdziesz Dalej, mamy telefony komórkowe, z których dzieci mogą dzwonić o każdej porze dnia do rodziców. Więc no jakby ten kontakt my staramy się zachowywać jakby jak najbardziej. Czy wszyscy rodzice, czy też opiekunowie prawni interesują się dzieckiem na oddziale? W większości tak. Natomiast no, są tacy rodzice, którym musimy przypomnieć, że ich obowiązkiem jest dowiezienie czystych rzeczy na przykład, tak? Czy jakichś środków higieny osobistej, czy jakichś przekąsek, tak? Dla dziecka. Ale to są sporadyczne sytuacje. Okej, jeszcze wracając do tych dzieci nieneurotypowych, czy szpital pomaga też w diagnostyce, żeby rozpoznawać właśnie te wyzwania? Tak. My robimy pełną diagnozę. Super. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwo wyciągną jak najwięcej z tego odcinka. Oczywiście w opisie znajdziecie wskazówki, jak trafić na warsztaty i spotkania, o których mówiła nasza gościni, oraz telefony zaufania, w których będziecie mogli otrzymać pomoc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.